Siemano, witam serdecznie w kolejnym rowerowym odcinku. Dzisiaj polecimy sobie takim maluszkiem DYU model A5, silnik 250 W, 48 V. Sprytny, mały rowerek a la hulajnoga, można powiedzieć, ale ten mały to jest wariat. Naprawdę potrafi wiele i wszędzie można nim dojechać, słuchajcie. To jest idealny rowerek do busa, gdzie możecie sobie go złożyć elegancko, mało miejsca zajmuje, czy podjechać do sklepu, czy gdzieś po okolicy pojeździć, tak jak ja teraz będę jeździł. Sprawdzi się po prostu przeidealnie, dlatego że, mówię, mało miejsca zajmuje, choć lekki nie jest, waży około 25 kg, ale powiem Wam, daje radę. Zresztą zobaczycie, jestem w miejscowości Dąbki w tej chwili. Mogliście zobaczyć to na którymś z moich tam filmów, nie pamiętam czy to był pierwszy czy nie, nieważne, ale pojawi się też z rowerem innym. W każdym razie lecę do Bobolina, jest to niedaleko stąd. Są na pozostałości II wojny światowej, to jest taka mieścinka nadmorska. Zobaczymy jak tam jest. Pogodę mamy piękną, nie to co wczoraj, wczoraj to kurde lało, słuchajcie, do 18:30. Cały czas deszcz padał. Praktycznie przesiedziałem w busie, bo nie miałem co robić. To może jeszcze kilka słów dla tych, co nie widzieli, co to za rowerek. Mamy tutaj 3 tryby wspomagania: Eco, Mid i Hard. Prosty wyświetlacz. Jest tu też manetka gazu. Mamy też klakson oraz włącznik świateł. I to wszystko. Poprzez naciśnięcie hamulca zapala się też tylny stop. Znaczy on tutaj miga. Pokażę Wam to później. Rowerek posiada hamulce tarczowe, przód i tył. Tarczowe mechaniczne. Sprawdzają się idealnie. No, rower się składa totalnie. No, łącznie, słuchajcie, z pedałami. Tu trzeba nacisnąć ją, a widzicie, też się składają. Jego regulacje pozwalają na tyle ustawić ten rower, że jeździ nim moja 9-letnia córka, 14-latki, jak i ja, czy moi znajomi, którzy są wyżsi ode mnie. Sztyca amortyzowana, świetnie sprawdza się na wybojach. Widelec przedni amortyzowany, o skoku niedużym, ale wystarczającym w miejskim ruchu. Zresztą ten rower do miasta się generalnie nadaje, do jazdy po utwardzonych ścieżkach. Zobaczcie, takie kółeczka. Chociaż w terenie też sobie daje radę. Dzięki temu amortyzatorowi naprawdę jest komfort jazdy. W mieście podjazdy, czy kostka brukowa, czy podjazdy właśnie pod jakieś krawężniki nie sprawiają żadnego problemu temu rowerkowi. No, poziom regulacji, mówię, jest bardzo duży. Jest regulowana kierownica, regulowany pochył kierownicy. No, to już siodełko to standard, wiadomo, a składa się go w 3 prostych ruchach. Tutaj jak widzicie jest siodełko, można powiedzieć, też mięciutkie. Nie ma niestety podparć dla nóg dla pasażera, ale moje dzieciaki, co zobaczycie w filmie, dały radę i jeździły wspólnie, mając z tego niesamowitą frajdę. Ok, let's go. Ciśniemy na Dąbki na razie. Tu musimy się wbić, bo to jest ścieżka. Za kot jadą. Akurat teraz. Zaczyna się robić gorąco, wiecie? I to tak fest. Powiem Wam, że te hamulce, choć mechaniczne, naprawdę tutaj zdaję egzamin. Rower dęba staje. Ale wczoraj byłem w Darłowie, słuchajcie, i Jezus Maria, ile tam jest ludzi. Się patrzą na mnie. Na pewno wzbudzam sensację, jadąc na takim małym rowerku. Na Mid sobie lecę 18 na godzinę. Powiem Wam, że to jest wystarczające, bo jak wezmę na hard, to już mi nogi uciekają. I wtedy trzeba chyba na manetce jechać. No i ten rower na takie właśnie rzeczy, takie ścieżki jest idealny. Siodło jest wyjątkowo wygodne. I ta sztyca, słuchajcie, naprawdę robi robotę. Przy moim ciężarze, około 100 kg, naprawdę ładnie tłumi. Nie dobija do końca jak w tych tanich sztycach. Tak, wzbudzam sensację tym małym rowerkiem. To jest niespotykane, takie mało znane, dlatego wzbudzam sensację. Ale fajnie, niech ludzie patrzą, poznają nowe, nowe możliwości, bo to jest taka, można powiedzieć, hulajnoga z siodełkiem, wygodniejsza dużo od hulajnogi, bo są większe koła. Wyglądam jak ten niedźwiadek, kurde, na tym rowerku już mówiłem, nie? No, patrzcie, dzięki tej amortyzacji sztycy podsiodłowej i widelca spodniego, jak wjadę na taką kosteczkę tutaj, praktycznie w ogóle jej nie czuję. Burczy delikatnie, to wszystko. Fajnie tłumi. Rower jest na niewielkie dystanse, ze względu na tą baterię, jaką mam. Tą baterykę ma 7,1 Ah, ale powiem Wam, że można sobie pojeździć tak z pół dnia spokojnie, jak moje dzieciaki jeżdżą, bawią się. Nie zawsze można doładować, nie? Nawet mobilnie. No przydałaby się troszeczkę większa bateria, taka powiedzmy 13, nie?
to już by było całkiem zacnie. Tak też nie jest źle. Ten rower nie jest długodystansowy, przecież nie można na nim zbyt długo jechać. Znaczy można generalnie, tylko że nie do tego został stworzony, żeby na długie dystanse jeździć takim rowerem. To jest rower właśnie miejski, żeby do pracy dojechać, do szkoły, na wycieczkę właśnie taką, gdzieś jesteśmy na miejscu i wtedy sobie można pojeździć po okolicy, niedalekiej okolicy. Jest idealne. Słuchajcie, jadę, kurde, tym deptakiem. Kawał drogi nad morze. Nie, no to jest do dupy. Tu bym nie chciał, kurde, spędzać urlopu. No, widzicie, dzięki takiemu rowerkowi możecie ten mandżur wziąć na plecy, kurczę, na bagażnik przytroczyć i dojechać do plaży. A jak? Niestety, mając taki rowerek, musicie się uodpornić na ludzki wzrok i co chwila słyszę, patrz. Nie wiem, czy to jest zasługa tego roweru, czy nie, takiego kolosa siedzącego na tak małym rowerze. Ale nie, no myślę, że to jest ten rower generalnie, bo jest to niespotykane. Płyty Jumbo też nie są dla niego wyzwaniem. Świetnie tłumi te nierówności. Naprawdę amortyzator fajnie pracuje z przodu. Jak i również ta sztyca, cały czas powtarzam, to jest kurde genialne. Dużym plusem tego roweru jest wymienna bateria. Wyciągana bateria. Tutaj jest takie gniazdo, możemy sobie doładować na rowerze, albo możemy w łatwy sposób wyciągnąć tą baterię i doładować sobie na przykład w domu, w pracy. No, rewelacyjna sprawa. Jak mam dojazdy do pracy, do szkoły, czy właśnie takie wycieczki, widzicie, w plener jak ja. Wjechałem sobie teraz tutaj w cieniu troszeczkę odpocząć, napić się czegoś. Jest idealnie. Chwyty zastosowane w rowerze są naprawdę dobrej jakości. Fajnie się trzyma, ręka nie drętwieje. Fajnie leży właśnie na tych poszerzonych tutaj chwytach. Manetki hamulca mają, widzicie tu kabelek, i w momencie, gdy naciskacie hamulec, zapala się stop. Już mam wam pokazać. O, zobaczcie, on tak miga, nie? Wtedy wiadomo, że hamujecie. Tak samo jak zapalicie światełko, teraz się pali, a jak naciśniecie hamulec, po prostu pali się jaśniej, mryga tak o. Przód też ładnie działa. Jak chcecie zobaczyć nocne jazdy, to zapraszam Was do poprzedniego odcinka z DYU A5. Tam pokazałem, jak oświetlenie działa w nocy. Działa fajnie, lampa jest naprawdę jasna. No i jeszcze Wam pokażę ten klaksonik. Całkiem głośny, donośny. Także jak będziecie jechać i na ścieżce rowerowej będą zalogać Wam ludzie, wystarczy jedno naciśnięcie. Gwarantuję, że zejdą z tej ścieżki. Ciężko się jeździ w takich nadmorskich miejscowościach, gdzie ludzie łażą wszędzie, gdzie popadnie. No tutaj jeszcze jest ok, tutaj jest ścieżka pieszo-rowerowa, ale jak jest ścieżka rowerowa, i tak ludzie łażą w ścieżce rowerowej. Najlepsze jest to, że ten rower jedzie bezszelestnie. Silnika prawie w ogóle nie słychać. Teraz słychać tylko terkotanie o kostkę. Naprawdę cicha maszyna, jeżeli komuś zależy na subtelnym przemieszczaniu się, to jest idealne. Patrzcie, się ludzie wylegiwują. W końcu jest pogoda, nie? Ale pogoda jest świetna, nie ma takiego upału, jest kurde elegancko. Posłuchajcie, jak ten rower bezszelestnie jedzie. Teraz patrzcie, na manetce pojadę. W ogóle silnika nie słychać. Słyszycie? Tylko pracę roweru. Zawieszenia, podnieś wiadę albo coś. Przyjemnie jest zwiedzać nadmorskie klimaty na rowerze. Zwłaszcza na takim rowerze. Zobaczcie, jak pięknie sobie radzi w tym terenie. Górka, nie górka i sobie wjeżdża. A wy się nie męczycie, tylko zwiedzacie. Nie ma tak jechać jedną ręką, nie? Zaraz taka gleba. Podsumowując, rower DYU A5, bardzo popularny model DYU. Sądzę, że w niedługim czasie zrobi furorę w Polsce, ponieważ jest naprawdę rower kompaktowy. Można go zakupić za naprawdę niewielkie pieniądze, a mieć frajdę z jazdy i to niesamowitą. Jak już mówiłem, mnogość ustawień, konfiguracji tego roweru daje temu maluchowi szerokie spektrum użytkowników. Od dzieciaka niewielkiego wzrostu do dorosłego faceta ponad 180 wzrostu. Tak samo ten rower się nadaje. Jak widzieliście, jeżdżą moje córki, nie ma najmniejszego problemu. Cieszy mnie to, że już jedna osoba do mnie napisała, zadała pytanie na temat tego roweru i już go kupiła, bo zadała pytanie, czy jej 9-letnia córka da radę jeździć na tym rowerku.
owszem, da radę, co było widać. Moje córki są zakochane w tym rowerku. Jeżdżą cały czas i wiem, że ten użytkownik kupił z mojego polecenia ten oto rower. Będziesz na pewno zadowolony. Cóż, ten rower zostanie ze mną na pewno na dłużej, ponieważ jest to fantastyczna maszyna, mała, kompaktowa. Wrzucę do busa i zawsze będzie ze mną jeździł. Fajny sprzęcik za niewielkie pieniądze. Jeżeli byście chcieli zakupić taki oto rowerek, to linki znajdziecie w opisie filmu. Zachęcam, jeżeli szukacie kompaktowego rozwiązania, bo naprawdę warto. Polecam. Zobaczcie te ustawienia. Naprawdę to jest maksymalnie. Zobaczcie, jak wysoko można podnieść to siodełko. Naprawdę rosły facet tam usiądzie i tak samo w dół. Tak być nie może. Najniżej musi być tak. Tak jest najniżej. Zobaczcie. Tak samo kierownica. Ja mam maksymalnie podniesioną, a można sobie obniżyć minimalnie. Jest tak. I zobaczcie, przekształcamy to w rowerek dla dzieci. Moim zdaniem od 6 lat. Jak 6-latek oczywiście nie jest drobny, bo są drobne dzieci, są większe dzieci. To taki większy 6-latek już może jeździć na tym rowerze.